Cześć, witajcie, to jest Ptak CaffeNEWS, najlepszy program, prawdopodobnie najlepszy program śniadaniowy o newsach ze świata gier. Dzisiaj konferencja Cyberpunka 2077, czyli jak to się nazywało, Night City Wire. Pierwszy epizod, co sugeruje, że będzie tych epizodów więcej. Znowu gram bez czatu, znowu nagrywam bez czatu, znowu ten program jest bez czatu, ponieważ znowu jest czas rodzinny, dalej ten sam, więc jakby to się nie zmieniło, ale pamiętajcie, w każdą niedzielę 8:30, nawet jeżeli na żywo, to będzie premiera, więc zapraszam. A tymczasem Borem Lasem będę zaczynał, ponieważ, co najważniejsze, to jest fajna konferencja. Wiem, że większość z was pewnie obejrzała to już dawno u kogoś innego, ale może ktoś z was chciałby obejrzeć ze mną, albo ja po prostu chciałbym obejrzeć i przy okazji mogę nagrać, bo mam 30 minut, bodajże te 30 minut będzie się mniej więcej zajmowało to wszystko. Przejdźmy od razu. I chciałbym wam tak mniej więcej powiedzieć o moich oczekiwaniach co do tego. Oczywiście, że nie było, to ja nie nagrywam tego w momencie, w którym ta transmisja się będzie odbywała, ponieważ ja po prostu zobaczyłem, że ta transmisja już była, ale moi rodzice, którzy przyjechali do mnie i ten tydzień spędzam właśnie z nimi, pojechali na zakupy, zrobić sobie zakupy, bo wiecie, jak to się mieszka w Niemczech, oni przyjechali do mnie, to jak kupują coś z Niemiec, to będzie zawsze dla wszystkich znajomych jakiś super show, super szok i fajne rzeczy, inne trochę niż w Polsce, chociaż nie zawsze. No nieważne, w każdym razie mam chwilę, żeby nagrać tą transmisję, więc wam to po prostu nagrywam. Sam chciałem zobaczyć, co się dzieje, chociaż powiem szczerze, że trafiłem na pewne spoilery, bo do tego chciałem właśnie zmierzać, że widziałem jakieś spoilery, że coś tam się pojawi. Nie będę wam mówił, bo może ktoś z was jakiegoś sposobu może nie chciał tego oglądać na żywo, nie chciał tego oglądać u kogoś innego, chciał to obejrzeć u mnie, więc to tym bardziej doceniam, jeżeli ktoś z was taki jest, to tak jak chcę, może napisać w komentarzu, byłoby miło, w sumie czemu nie. A ja, jeżeli chodzi o mnie, to jestem mega zawiedziony z tego, że premiera została przeniesiona na november, czyli na listopad, chyba 19 listopada. Trochę szkoda, kurczę, że aż tak późno, bo wychodzi na to, że Cyberpunk zamiast być troszeczkę przed tymi premierami jesiennymi, znaczy zimowymi, przepraszam, to wbije się w cały ten szok, cały ten boom, kiedy wszystkie Call of Duty, wszystkie takie Assassin's Creed, wszystkie te gierki mainstreamowe, te gry z pierwszych stron gazet pojawiają się, tak wtedy się pojawi też Cyberpunk. Nie mówię, że Cyberpunk nie jest grą z pierwszej strony gazety, czy tam z pierwszej strony newsów, jakkolwiek by to brzmiało, ale uważam, że mimo wszystko na pewno nie jest to ta sama, znaczy, to jest ta sama liga, okej, to jest ta sama liga, ale chciałbym, żeby to było trochę wcześniej, bo chciałbym mieć czas, żeby to przejść. A tak wyjdzie na to, że wyjdzie wiele gier, w które chciałbym grać w tym samym czasie i to trochę będzie dla mnie smutne, bo pewnie przez to nie będę mógł zagrać większość tych gier, niestety. Ale powiem szczerze, że już ta gra została 2 razy przesunięta, premiera? 2 razy, chyba tak? 2 razy. Bo pierwotna była w kwietniu, przesunęli na październik, na wrzesień i teraz na listopad, tak? Czy coś jeszcze pomiędzy przesuwali? Chyba nie. Więc wychodzi, że to jest 3. termin premiery i mam nadzieję, że będzie ostateczny. Jak wcześniej powiedziałbym, o mój Boże, tak późno nie premiera, teraz będę się cieszył, jeżeli się okaże, że nie przesuną tego dalej. Bo to było mega smutne. Okej, zaczyna się. Zobaczymy. No to już widzieliśmy wcześniej. Night City Wire. Hello and welcome to this, the very first episode of Night City Wire, a brand new Cześć, Holly Bennett. us at CD Projekt Red, where we'll be talking about all things Cyberpunk 2077. For today's episode, we'll be starting with a brand new trailer. One of our developers will be joining us to help unpack everything you're going to see. We'll have some news, an announcement about a secret collaboration. We'll be taking a look at some brain dance gameplay and welcoming back our developers just to have a chat about everything you're going to see. But there is one more thing. Media all over the world have been getting hands-on with Cyberpunk 2077. W końcu twórcy czy media całego świata mają dostęp do gameplayu, w końcu. So, let's get started. It is time to take a look at our brand new trailer, and after that, our lead quest designer Pavel Sasko will be joining us because I've got a feeling you're gonna have a few questions after watching this. So, let's take a look. Wiem, że nie wzięli nikogo z polskiej ekipy do gadania, ale ta pani oczywiście urodziwa. No nie jestem fanem takiego głęboko make-upu, ale była urodziwa. A teraz trailer! Come on! City like any other, just bigger. No, mano, not just any other city. Legends are born here.
The major leagues. We're only here because Dex is pulling the strings. Doubt that puts us in the same league as them. But we are. They just don't know it yet. But if you got the cojones and you know how to use them, you can do damn near anything. Unless you catch a bullet. Even then, you go out with a bang, right? You know, you can make heaps more eddies as a motivational speaker. Yo, Mr. V, a pleasure. So what's the gig, Dex? You meant to come out in one piece? How about we go over the plan? Jezu, ma dziwną fryzurę, taki jakby męski kitek z tyłu głowy, ale w międzyczasie jeszcze takie zakolak dziadek. Nie podoba mi się to. Thought you could blackmail me, fucker! High risk, high reward. First rule of the afterlife. Ka-ching, baby. Goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies, not a one. Sounds simple Ten enough. trailer wygląda mega fajnie, mega ładnie wyglądają postacie, ale mam wrażenie, że to jakby ta gra nie wygląda jak taki game changer, to ta gra wygląda jak taki bardzo ładny, czysty świat. Mam wrażenie, że wiele jest brudnych rzeczy, wiele takich detali brudnych, ale ogólnie mam takie wrażenie delikatnej sterylności w tych materiałach. Oh my god, we're so fucked. Bardzo ładnie wygląda. Kurczę, podoba mi się wizualnie. Ciekawie jest, jak będzie działało u mnie na komputerze. Risk it, V. And you, who are you? O, Keanu! 11 listopada, o ile nie przesuną znowu. Contains footage from the game's prologue only, but there was an awful lot in it. So, Pavel, why don't you try and help us unpack everything that we just saw? Oh yeah, I mean, absolutely, I can try. So, what you have just seen is only the prologue of the game. So that awesome stuff is only happening in the first few quests. What the trailer shows you is really our stage, the Night City. You know, this gigantic city built of 6 completely unique districts, surrounded by the 7th one that we call the Badlands. As a player, you are meeting Jackie. Jackie is your friend. Now, they together are trying to reach out for something that is very precious. They are trying to reach out for this chip of immortality, this gateway to eternal life. Jackie introduces you to fixer Dexter Deshawn. He's a very important person in a social ladder of Cyberpunk. He is able to provide the player with various jobs and contracts to be able to gather money, to be able to modify their bodies, push themselves to the limits, to put their hands on the chip. But as you can expect, not everything goes as planned, and but to see it, you will have to play the game. There are an awful lot of really cool things in this trailer, and there's a few that I would just Jezu, ile ta laska ma lamp na siebie nałożonych. So let's start with talking about a gang called the Mox. Now we see a Widzę few co najmniej 2 softboxy odbijają mi się w oczach i monitor. They're really cool and one of my favorites, but can you give us a little bit more information about them? Przecież w przypadku tej kobiety fajniej byłoby dać rzęga, takie okrągłe światło, żeby w oczach jej takie kółko się pojawiło. Wydaje mi się, że to wizualnie lepiej wygląda. A jeżeli chodzi o gameplay, pan Paweł, bo nie znam tego gościa zupełnie, powiedział, że poznajemy Jackiego, który będzie naszym kolegą na początku gry i że to, co widzieliśmy w trailerze, to jest sam prolog. And the gang is really continuing her mission. And as a player, you are going to interact with that gang, meet multiple... I przy okazji powiedział, że jakby nie ma tutaj że jeżeli chcemy się zobaczyć to, co naprawdę nie poszło nie tak z tymi misjami, z nimi, to po prostu mamy zagrać. I w międzyczasie, że te misje będą jeszcze bardzo mocno polegały na interakcjach. Okay, so the Badlands is this like dead, dried out space going around the whole Night City. And as a player, you'll be able to traverse that space in your car or motorcycle. This is a space that is inhabited by the nomads. Nomads are living in the different families and they are traveling across that space in convoys made out of... W końcu widzimy, jak samochody jeżdżą, tak w miarę naturalnie, mam wrażenie przynajmniej. Ja rzeczywiście tą rzeczy może być ustawka. Open world content that has been prepared specifically for you to get that awesome feel of the Badlands as an area. Jeżeli chodzi o to, że Badlands jest też terenem wokół miasta, tam jest osobna frakcja nomadów i tak dalej, i tak dalej. Something else. So please tell the people at home, who is this giant metal monster? Okay, so that big dude, that was Adam Smasher. He has been introduced in pen and paper in Cyberpunk 2020 by our senpai Mike Pondsmith.
Adam Smasher is a fully converted cyborg. He was always a loyalist of Arasaka. And time has changed, and in 2077 he had to find his own space in Night City, but to find out you'll have to play the game. Wow. In this trailer we do see Gościu jest cyborgiem, który służył jednemu z postaci w Cyberpunku 2020, ale teraz po latach musi się odkryć swoje miejsce w Night City. Ale oczywiście o co musimy się dowiedzieć zagrając. So Reaper Dogs in our game, they are surgeons. They are like a specific type of a job in the social ladder of Cyberpunk. They are accustomed and specialized in replacing limbs to the metal ones. They can basically update your body, enhance your body, change you into this walking war machine. And as a player, you are going to meet different kind of Reaper Dogs in the game, craft your own relationship with them. Some of them are like important characters for a story. Through that, you will invest eddies that you're gathering to turn your body into this tool that allows you to survive on the streets of Night City. Pavel, thank you so much for joining us. I know you'll be back later in the episode because you're going to be helping us. Czyli z tego, co mówił, dużo w grze będzie zależało od tego, w jaki sposób się rozbudujemy, jakie fragmenty z siebie zmienimy i dzięki temu będziemy mieć inny gameplay, ale też będziemy musieli budować relacje z tymi ludźmi, którzy nam zmieniają części ciała. And just in case you missed it, it will be the same for PlayStation players as well. If you pick up Cyberpunk 2077 on PlayStation 4, you'll also be able to play it on PlayStation 5 when the console launches. And that's not all. There will be a free upgrade for Xbox Series X and PlayStation 5, but we'll have more details on that soon. Tonight City. Czyli wychodzi na to, że jeżeli kupimy na PS4 albo na Xboxa One, to dostaniemy wersję na nowe konsole, czyli na Xboxa Sex i na PlayStation 5. Oczywiście nie między, tylko między PS4 a PS5 i między na Xboxem. We are very excited to announce our partnership with Studio Trigger and Netflix to bring you Cyberpunk Edgerunners, a standalone anime set in the Cyberpunk universe, which we've been working on for some time now. Edgerunners is due to launch in 2022, but for some more information, let's go to the team in Tokyo. Czyli Cyberpunk będzie miał swoje anime od studia Trigger. Staram się to zobaczyć szybko. I am the Japan-based producer for Cyberpunk Edgerunners. What I do basically on this project is that I am a fixer, to put it in the words of the Cyberpunk universe. We are a game company. We are a bunch of nerds, and wherever there are nerds, there's going to be anime fans. So it was always a dream for us to make anime. When we began this project, we were certain that we didn't want to make a recreation of the game. Cyberpunk Edgerunners is a standalone story set in the same universe. The stage is still Night City, but everything else is To jest super, co ona mówi, że to anime będzie anime na bazie uniwersum, nie na bazie historii z gry. Czyli będziemy po prostu mieć więcej informacji, a nie to samo. Cyberpunk game and also the cyberpunk genre as a whole. Right now we're in Nakano, which is one of the biggest anime meccas of the world. I'm going to take you to Studio Trigger right now because we have the wonderful opportunity to talk to the Dream Team that will be bringing you this anime. こんにちは。トリガーの代表取締役の大塚です。監督の今石です。キャラクターデザインを担当する吉成です。Ale w ogóle zastanawiam się, jak to się stało, że oni stworzyli, że CD Projekt Red wpadł na pomysł, że hej, piszemy książkę, komiksy... Komiks jest zapowiedziany, czy nie? Może teraz zapowiedzą komiks. Komiks chyba jeszcze... Chociaż komiks Dark Horse'a miał być. Komiks Dark Horse miał być, a nie wiem, czy to tutaj gdzieś spoiler był, czy wcześniej już zapowiedzieli. Jakiś poradnik, ma być te RPG ma być papierowy RPG ma być z tego uniwersum, więc tak naprawdę doszli do wniosku, że dobrym pomysłem byłoby jeszcze wprowadzić dodatkowo anime. To jest według mnie jakiś poroniony pomysł, że gra cały czas jest przesuwana, gra cały czas nie wyszła, a wokół głównego robi się taka wielka bańka. I to jeszcze na Netflixie będzie. Holy shit! Gruba sprawa, gruba. No nie wiem, wydaje mi się, że trochę przeginają. Jeszcze gra nie wyszła, a już cały uniwersum budują. Jak gra się posypie, to będzie jazda. Cyberpunk 2077. Braindance is essentially a recording of somebody else's experience. It allows you to relive their sense of sight, smell, touch, and even hearing, all thanks to a special device.
After the gameplay, I will be welcoming back Pavel Sasko, and we'll also be joined by Patrick Mills, our senior quest designer and all-round lore master, who will be helping to answer your questions and give you some explanation on how you'll be interacting with Braindance when you play Cyberpunk 2077. So, let's take a look. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Okay, on you go. Down! Everybody! On the ground! I want to see you kissing the flooring! Money! Now! Or I will fucking drop you! I swear to God! Well, yeah, hey... Now! Before I blow your fucking head off! Czy to jest gameplay, czy to nie jest gameplay? To wygląda, jakby to był gameplay na VR-ze, czy coś. Nie wygląda, jakby to był gameplay. To wygląda, jakby to był naprawdę filmik. Tak, to był filmik, wydaje się. Slow, deep breaths. Your cortisol and adrenaline. Ta broń tak machała dziwnie, to było nienaturalne. O, a tutaj kamera jakby wystopowała tak, jakby że realnie to była gra. Too much. Could feel the guy's pain, his stress, his hope. Hope wrapped up in something else. Probably took a booster just before. Bardzo ładny ten model Judy. Niesamowicie wygląda. Kurczę, jakie detale są. Te włosy jak tak kibają się jak magicznie. Wow. Świetnie to wygląda, niesamowicie. Wow, to jest niesamowite. Mogę wyjść z własnego ciała? Czy... Ile? Then you use the editor console to unpause. Try it. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD. Okej, tryb playbacku. Mogę sobie patrzeć jak chcę. Widzieć rezultat. Well, that's not all. You can speed things up or rewind, whatever you like. Give it a try. Rewind, roll it back to the top. All good, neat. Now try fast forwarding a bit. Plan simple. A to jest wspomnienie z głowy tego gościa, czy jak? Okay. You can also reset the recording. That'll take you right back to the beginning. Try it. Now for some fun. This here's why you came in the first place. In analysis mode, you get to view and even scan details of the enviro recorded by the BD roller. Focus on the heat, the gun this gonk gets from his buddy at the beginning. Now scan it. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. And remember, Okay, right here. Mogę zeskanować broń, okej. Let's move on. I po co co mogę zrobić teraz? Analysis mode, you can ferret out background noise and conversations if the roller got close enough. This tech records everything, every little detail, even the sights and sounds the roller was never aware of. To see the sources of the recorded sensory signals, switch to the audio layer in the editor. Go ahead and try that now. Okay, good. Now you should see several sound signatures. What the fuck? Choose one and hone in on it. Mogę badać dźwięki jeszcze. Chwila, ale cały czas nie rozumiem. W jakim my miejscu jesteśmy? Brain Dance Editor, okej. So, any thoughts? Unbelievable. Seriously, like what's happening right next to me. Yeah, it's how BD recording implants work. They pick up everything, all the elements in the background. Then an editor tweaks them, makes them pop. Keep playing with the sound, explore it a bit. We'll move on when you get bored. Ej, to jest fajne. Ale chwila. Sometimes you can Bo rozkupiłem się i teraz... stuff the roller's cyberware picks
Czy my zdobyliśmy, to jest z naszej głowy wzięte? Czy się my tam byliśmy? Czy... Chwila, bo jak rozumiem, to my mamy tą pamięć skąd? To nie jest nasze wspomnienie. Czyli oni wydobyli to wspomnienie z tego gościa i później to wygrali, dzięki temu mogę to tak obserwować z zewnątrz? Skąd to się, jakie jest źródło tego? Że to jest niesamowite, te badania są fajne. To jest znane w grach, że jest ten system detektywistyczny i tutaj jest podobnie. Ale ona bardzo fajnie. See that? They shot him and he never saw it coming. But you will. Here it comes. My favorite part of the game. See the blinking thing over the entrance? Surveillance cam. Must have caught our shooter. You'll see in a sec. Cam feeds to the screen behind the clerk. Aha, czyli on zginął, zanim zobaczył, kto do niego strzela. Ale korzystając z kamery przemysłowej, możemy się zhakować do kamery i połączyć się z kamerą cywilną, żeby zobaczyć, co tam się działo. Kurde, to jest fajny motyw gry. Nie, żeby to jakaś rewolucja czy coś, ale spoko mechanika. Must have got a nice slice of cred on the black market for a BD like this. BD freaks are ready to pay a preem for a real flatline. Anyway, if you've seen enough, you can exit. Yeah, it's impressive, right? It's too bad most of the BDs we do here are only good for flogging the log. So Braindance is a pretty big part of the Cyberpunk universe. It's not just something used for adult films. There is an awful lot to it. And there's two sides I'd really like you guys to help me explore. First is the lore, so how this actually fits into the universe, and then there's the gameplay side, so how players will be interacting with it. So Patrick, could you tell us more about the lore of Braindance? I would love to. So in the world of Cyberpunk 2077, Braindance was invented way back in the early 2000s at UC Santa Cruz. It was developed as a way of recording a person's experiences and then playing them back for someone else so that they could relive them as though it was happening to them. It was originally used for things like therapy and prisoner rehabilitation, but by 2077, it's become this global media industry, including things like movies, mass entertainment, things like that, video games, some interactive things, and of course, adult fare as well. Now, in our game, we deal a lot with black brain dances, or XBDs as we call them, and there are different types of those, but the one that you saw in the trailer just there was a flatliner. Now that's where the person recording it actually dies during the recording. And it's popular with sort of an illicit kind of a thrill, but a mercenary can also use them for various things, and you'll see that in the game, of course. And from the gameplay perspective, we have been working a lot throughout last years trying to figure out the best way how to use the braindance in the game as a mechanics. So what we have settled on is this braindance editor mode. As a player, you will be able to run the braindance in the editor mode and see different clues that have been registered on the peripheral of given actor. Now, as a player, you can slide on the timeline of the recording, back and forth, trying to uncover different clues. And that clues are actually telling a story in the game. So, as a player, you will run different investigations that will lead you to different mysteries, and you will uncover them actually using that braindance as a mechanics in the game. Czyli wychodzi na to, że to jest mechanika, która pierwotnie w uniwersum powstała po to, żeby zabawiać ludzi, jakaś telewizja i rozrywka ogólnie, a później w 2027 w świecie zostało to przejęte bardziej w stronę również przez jakichś najemników, którzy wykorzystują to, żeby się dowiedzieć więcej informacji. Dla nas jako gracza będzie to sposób, żeby się dowiedzieć o tym, w jaki sposób te jakieś pewne historie się stały. Na przykład na tym trailerze widzieliśmy, że gościu umarł i dzięki temu możemy się dowiedzieć, jak umarł, dlaczego umarł i kto go zabił. While you're both here, I'd love to know what is it about Cyberpunk that you guys are really excited for. Patrick, why don't you start? So one of the things that I'm most excited about in this game is the characters and the way they interact with the world. We've got this really interesting world that stretches all the way back to the Cyberpunk 2020 source material and all of these events and all of those things, but those don't mean anything unless they connect with characters. And so when we come up with a character, we start with their function. What is this person? What do they do in the story?
Patryk opowiada o tym, że on się najbardziej jara postaciami w grze i że to jest największy game killer, ponieważ postacie mają być dobrze napisane, mają być ciekawe, mają mieć jakieś swoje role i mamy po prostu wczuć się w ten świat. And you can see all of those things in their environment, in their dialogues, in sort of how they operate in the world. And we come up with that for all of our characters. Now, you look at someone like Victor Vector, and you're going to see stories about his past in his environment and in his dialogue. You know, we come up with that stuff even if we don't use it in the game because it helps inform us as to who these characters are. And for me, I would not be myself if I would not say that I'm the most excited about our quests. Like with our Witcher 3 team, with Patrick and like everybody that has stayed with us since the Witcher 3 time, we really have grown so much. We have learned so much, and we have used all that experience to put them into the quest that we have made. And you will not find really a filler in this game. Like everything has a meaning. Like we put so much effort into making sure that everything is rewarding, is interesting, is talking about characters, as Patrick said, is talking about worlds, is talking No to on mówi o tym, że dla niego najważniejsze są questy w grze. Często dużo słyszał dobrych rzeczy o questach z Warcrafta, mówię, Wiedźmina 3, ale tutaj po prostu będzie jeszcze lepiej, wiele się nauczyli, wiele się rozrośli i to będzie jeszcze lepsze. Had a look and I saw a notebook on your desk, and I would love for you to show everybody this notebook. Okay, Holly, I mean, you asked for it. So this is my notebook. It says Salsa Quest Designer. The reason is because I dance salsa, and I'm a quest designer, so you know. So I started this notebook actually when we were really starting Cyberpunk. At the very beginning, I wrote like a first note, and it says pretty much something along the lines of that we were starting with a prototype. And then, you know, I kept on basically noting things that we've been working on for like next years. I remember once when our concept artists actually approached me and they said that they want to take a look on my notebook. I was like, what for actually? And they took some pictures and they told me, yeah, well, you know, because we are looking for a reference material for notes of a psychopathic killer. Yeah, well, you may find maybe some of my notes in the game. Pavel and Patrick, thank Co? you so much for joining Że me. ty są sobie tyle rzeczy, jak pracowali na tym, i że niektóre rzeczy mogą się znaleźć w grze, co? Okej. But before we do finish today's episode, there is just one more thing we'd like to talk about. Jak rozumiem, to była lista rzeczy, które oni zrobili, taki plan do rzeczy do zrobienia, czy co w tym notatniku było więcej? Znaczy ja rozumiem jakieś notatki, jakieś cytaty, jakieś pomysły, ale to było poskreślane, ponieważ to jest... nie chcą, żeby to wypłynęło, czy to jest poskreślane, ponieważ to były rzeczy do zrobienia i to po prostu było, i teraz jest po prostu wykonane? We just want to say thank you so much for joining us for this, the very first episode of Night City Wire. But No, czy nie zbyt długo, 30 minut. Rzeczywiście. So, we shall see you soon. Myślałem, że to epizod 1, że to po prostu później będzie dalej, coś więcej. No i widzicie, no czyli to tyle wychodzi z tego. Ale w każdym razie, kurczę, podjarałem się, fajnie to pokazali. Dziwne jest to, że nie pokazali nic takiego, więcej gameplayu nie pokazali, ale dosyć spoko rzeczy pokazali. No, ja myślałem, że będzie więcej gameplayu. Na tyle, co pokazali, to dosyć gameplayu było mało, powiem szczerze. Tam trochę strzelania, trochę jeżdżenia, więc coś tam się realnie działo, ale... A, tu się już kończy, wychodzi na to. Ideally, no bodies. Ja tutaj tak trochę ściszył i chwilę pogadał o tym, ale co mi się spodobało, to, że rzeczywiście nie ukrywali, że mają do pokazania nie wiadomo co, tylko rzeczywiście pokazali graczom nowe rzeczy, a przy okazji zapowiedzieli, że chyba już byli nawet zaproszeni recenzenci do ich biura, więc ktoś pograł w tą grę realnie i to jest mega wartościowe, bo w końcu okazuje się, że Cyberpunk to jest realna gra, że to nie jest jakieś oszustwo finansowe, tylko realnie ktoś tą grę produkuje, ktoś tą grę tworzy, ktoś w ogóle w tej grze coś zrobił i to jest mega przyjemne. A druga sprawa, co mi się mega podoba, to jest to, jak ta gra wygląda rzeczywiście w rozgrywce. O ile to oczywiście nie jest podrasowane, bo może tak być. Natomiast wygląda to mega dobrze. Postać Judy, ja wam pokażę. Nie ta Judy. Postać Judy była tutaj gdzieś. Tak, to było tutaj. Trochę bliżej.
O, ta postać wygląda niesamowicie. O, ten moment. Super wygląda ta postać. Wiadomo, że tu widać, że jakieś detali brakuje, ale to ogólnie postać wygląda super. Te włosy zachowują się niesamowicie. Czy to jest Nvidia Hairworks? Fajnie wygląda, fajnie pracuje to ciało. Super to wygląda, podoba mi się. O, jeżeli tak gra będzie wyglądała realnie, to wow, czapki z głów, chociaż powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że nie będzie, że ta gra nie pokaże jakiegoś dłuższego gameplayu, jakiegoś, nie wiem, 30 minut samego gameplayu. To takie rzeczy powinno się już zdarzyć, nie? Czy nie wiadomo, wcześniej pokazywali, ale to jest nowa część, nie? Nowe rzeczy. Fajnie, że pokazali ten brain dance. Wydaje mi się, że ten tor będzie fajny. Trochę taka wariacja na tych detektywistycznych momentów, które w Wiedźminie 3 również były. Ale tutaj dobrze to wygląda. Kurczę, no nie mogę się doczekać. Ta gra wygląda, że rzeczywiście zapowiada się na super hit. Chociaż powiem szczerze, że trochę przeraża mnie też to, że jak dużo tych pieniędzy idzie na marki osobne dookoła tej gry. Że idzie na anime, idą jakieś komiksy, jakieś książki, wiesz, to jest fajne. To jest fajne, że jeżeli ktoś chce się wciągnąć w to uniwersum, to będzie mógł. Ale szkoda, że nie ma tego więcej, jeżeli chodzi o samą grę, że ta gra trochę tak się rozpływa. Przesuwałem cały czas premierę i to wszystko tak polega na tej grze. Nie wiem, no ja jestem pozytywnie nastawiony, podobało mi się to. Szkoda, że więcej nie pokazali, ale okej, 30 minut, jakieś ciekawe rzeczy, trochę pogadali, trochę pierdololo, ale trailer pokazany, te kawałki gameplayu też, więc w sumie fajnie, jestem zadowolony. Dzięki bardzo, mam nadzieję, że wam się podobało. A tymczasem ja będę leciał, dziękuję bardzo i już za tydzień pogadamy sobie o jakichś nowych rzeczach. A ja będę leciał, siemanko. Pamiętajcie, w każdą niedzielę o 8:30 Ptak CaffeNEWS. Oczywiście nie tylko w niedzielę o 8:30, bo czasami też i jakieś innych okazjach, na przykład konferencje, jakieś trailery, jakieś przeglądy. W każdym razie będę leciał, siemanko, cześć!